Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mam dla was dosyć prosty odcinek teorii dotyczącą jednej z większych zagadek FNAF 1. Teoria nie jest moja, znalazłem ją na Reddicie, ale jednak bardzo mi się podoba. Zapraszam do oglądania. Istnieje parę poszczególnych rzeczy, których na dobrą sprawę nikt jeszcze nigdy nie rozwiązał, nikt nie podał jakiejś satysfakcjonującej, logicznej, prawdopodobnej teorii. Z takich rzeczy mówił na przykład o cutscenkach FNAF 2, czy na przykład o złotej babeczce z FNAF 3. Co te rzeczy pokazują? Nie mamy pojęcia. Tymczasem dzisiaj, tak jak mówi tytuł odcinka, powiemy sobie o It's Me. Jest to dosyć prosty, zdaje mi się, temat, ale dopiero po tym, gdy znajdziemy tą jedną małą wskazówkę, to wszystko łączy się w jedną całość. Jak już mówiłem, teoria pochodzi z Reddita. To jego twórca, a to jego dzieło. Tak, prostsze to chyba być nie może, prawda? Golden Freddy mówi It's me, to znaczy to ja. Tymczasem jeden rysunek przedstawia jedno dziecko, które się podpisało ja. Połączenie jest raczej oczywiste, ale czy aby nie jest to po prostu zbieg okoliczności? Pytanie brzmi, i co z tego? Co poeta miał na myśli? Czy to nie jest jakieś bezsensowne, żeby po prostu brać napis It's me i go łączyć do rysunku, na którym piszę ja? Czy to ma jakieś znaczenie? Tak więc reszta tego rysunku to dzieciak, który stoi przed wielkim tortem. Bardzo łatwo można połączyć to z minigrą Happy's Day. Jeśli założymy, że ten dzieciak jest z Golden Freddym, który mówi It's me, to ten rysunek reprezentuje Happy's Day. I pojawił się on już w Five Nights at Freddy's 1, już w pierwszej grze. Co to mniej więcej oznacza? No, raczej nie tyle, że Scott planował Five Nights at Freddy's 1 już następne gry. Niekoniecznie to musi oznaczać, może, ale nie musi. Ale Scott planował już szerszą fabułę od samego początku. Dopiero gdy wymyślił te dwójki, trójki, czwórki, to ją rozwinął. To oznaczałoby mniej więcej tyle, że rysunki z jedynki miały nam mniej więcej pomóc rozwiązać fabułę. Gdyby gra skończyła się na FNAF 1, ten plakat tłumaczyłby jako takie uwolnienie albo cel ofiar. Dla nas jest to Happy's Day. Za czasów FNAF 1 mógł być to po prostu przyjęcie, mógłby być to po prostu tort. Uważam zdecydowanie, że powinno się zwrócić uwagę na rysunki z jedynki. Możliwe, że gdy Scott zobaczył na te wszystkie swoje wskazówki, które dał, doszedł do wniosku, że są one zbyt skomplikowane i byłoby to praktycznie niemożliwe do wyjaśnienia z perspektywy samej jedynki, dlatego też zrobił całą serię, która ułatwiła właśnie rozwiązanie zagadek z tej całej historii FNAF-a. Ale też rozszerzyły tą historię. FNAF 1 łączy się ze wszystkimi grami, ale wiele potrzebnych rzeczy można odkryć tylko w pozostałych grach. FNAF 2 wprowadziło to animatroniki, nie było o nich mowy wcześniej. FNAF 3 wprowadził Springtrapa. Jeśli mi ktoś jeszcze raz napisze w komentarzu, że to jest Springtrap, to chyba uduszę. Springtrap jest żółty. Żółty. Czy tak trudno zobaczyć różnicę? Ten tutaj jest niebieski, to Bonnie. Dzieci nie umieją narysować dokładnego Bonniego, także ten wygląda tak, a tamten tak. Ten Freddy wygląda tak, a tamten tak, co nie zmienia faktu, że to ta sama postać. Tak więc w skrócie odcinek skupia się właśnie na tym rysunku, który mniej więcej wyjaśni nam zagadkę tajemniczego tekstu Golden Freddy'ego. It's me. Nie mówi on, to ja jestem tym kimś istotnym, tylko to ja jestem na tym rysunku. To ja się podpisałem jako ja. Cóż, proste. Przynajmniej według tej teorii. Jeżeli to jest prawda, oznacza to mniej więcej tyle, że Scott miał już przynajmniej po części bardzo ładne rozpracowanie fabuły w jedynce i warto też przyjrzeć się tej grze raz jeszcze. Tymczasem w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Zdecydowanie zapraszam was wszystkich do waszych własnych teorii. Tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!